zabawa jest ważna, atmosfera jest ważna, NPS też jest ważny, wszystko jest bardzo istotne, ale tak naprawdę jak nam się to przekłada na efektywność biznesową, to jest klucz do sukcesu. Paweł Bendor, jestem menadżerem zespołu szkoleń i rozwoju pracowników Valior Banku. Projekt dla nas ogromny przede wszystkim, bo to jest ponad 200 osób, współpraca na praktycznie 2 lata, utrzymanie zaangażowania tej grupy, utrzymanie jej atencji, a jednocześnie przyniesienie efektywności biznesowej, no to jest coś, na co stawialiśmy. Ja zajmuję się szkoleniami i rozwojem wszystkich pracowników w organizacji i wspólnie z zespołem to jest to, za co odpowiadam, nad czym myślimy, co konstruujemy i co do organizacji dostarczamy. Spotykaliśmy się wiele razy, dopasowując program do naszych oczekiwań i to było też bardzo dobre i bardzo ciekawe. Narzędzia, które zaproponowaliście, też nie były standardowe. Bo najgorsze jest coś takiego, przynajmniej w moim odczuciu, bo często korzystamy z firm zewnętrznych, wysyłamy zapytanie ofertowe i dostajemy coś, co tak naprawdę każdy może dostać. Ja mam wrażenie wtedy, że dostawca się nie postarał, a Wy każdą naszą uwagę braliście do siebie i wdrażaliście w kolejnych to modułach, co pozwoliło osiągnąć efekt, który nas całkowicie zadowala. Dużo problemów się też pojawia po drodze, no bo sytuacja jest zmienna i to, co sobie w Was cenię, to przede wszystkim szukanie nowych rozwiązań. Pojawia się problem, pojawia się wyzwanie, my zaraz myślimy, jak je rozwiązać, wyciągamy wnioski, uczymy się na przyszłość i adekwatnie reagujemy do zmieniającej się sytuacji biznesowej, a nie myślimy i nie rozważamy, że można było coś zrobić inaczej. Oczywiście, że można było coś zrobić inaczej, ale uważam, że zaprojektowanie programu w przestrzeni 2 lat jest trudne, a elastyczne podejście jest tym, co zapewnia nam sukces, więc takie działanie jak najbardziej mi odpowiada. Platforma to jest to, o czym myśleliśmy dosyć długo, co kminiło się, pojawiało się w naszych głowach od pewnego czasu i to bardzo zależało nam na tym, żeby to wdrożyć. Jest to platforma rywalizacyjna w banku, więc sami dobrze wiecie, że łatwo nie było. My ze względu na różnego rodzaju ograniczenia, restrykcje ze strony regulatora nie mamy takiej łatwości we wdrażaniu takich narzędzi pewnie jak w innych firmach, ale daliśmy radę, przeszliśmy wszystkie testy bezpieczeństwa i dla mnie platforma jest tym, co powoduje, że ta uwaga użytkowników jest cały czas skierowana na nas, co też nie jest łatwe. Czuliśmy, że rzeczywiście te elementy pomiędzy szkoleniami albo po szkoleniu można świetnie wypełnić tą platformą rywalizacyjną, dlatego myślimy o wdrożeniu jej w wielu innych obszarach. Tam, gdzie mamy na przykład jakieś zespoły rozproszone, bo jest to super narzędzie, które pozwala zjednoczyć jakąś grupę, gdzie oni razem mogą wspólnie uczyć się, rywalizować pomiędzy sobą, wymieniać między sobą także doświadczenia. Dlatego plany są duże i myślę, że będziemy działali w tym zakresie. Rozmowy, pamiętam, po pierwszym raporcie Team Plusa były założone na około godziny, bo to były rozmowy coachingowe związane z informacją zwrotną, trwało od 1,5 do 2, ponieważ menadżerowie tak mocno się wkręcali w to i tak wiele informacji chcieli z tego wydobyć. I takie ciekawe, interesujące i bardzo biznesowe plany robili, jak mogą to narzędzie wykorzystać. W tej chwili jesteśmy po 3. module szkoleniowym i przymierzamy się do kolejnego badania, które będzie taką rediagnozą. No i zobaczymy, co się zmieniło, jak menadżerowie na to zareagują i jak przede wszystkim na ich zmianę zareagowały ich zespoły. Jestem bardzo ciekaw. To jest taka trochę informacja zwrotna na temat kondycji zespołu do menadżera. Oczywiście to nie odnosi się do samej osoby menadżera, bo mówimy tutaj o zespołowości, o całym zespole. Natomiast w wielu przypadkach dla nich to było takie otwarcie oczu, bo pracownicy mogli powiedzieć, jak oni ten zespół postrzegają, co oni widzą, gdzie są ich mocne strony, a gdzie są obszary do rozwoju. Może z tego miejsca w końcu mogę powiedzieć dziękuję serdecznie, bo wychodzi to świetnie.